Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Grzegorz Głupik. Witam was po dłuższej przerwie, ogólnie przed kamerą i w serii Przeklęte figurki. Dziękuję Wiktorowi i jednocześnie przepraszam Wiktora, który wysłał mi maila już w grudniu zeszłego roku, żebym być może, jak mam ochotę oczywiście, nagrał odcinek z Przeklętych figurek. Swoją drogą dzisiaj, jak wyszedłem wynieść śmieci, spotkałem sąsiadkę, która powiedziała mi, że wyglądam jak leszcz. Co uznałem za komplement, bo leszcz to ryba słodkowodna, także po prostu powiedziała mi, że jestem słodki na swój ułomny sposób. Tak czy inaczej, przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Przeczytam wam jeszcze to, co Wiktor mi napisał w zeszłym roku. Te przeklęte figurki odbierają ludziom godność i punkty ECTS. Chociaż w sumie wydaje mi się, że punkty ECTS są tak czy siak, nawet jak już nie ma papierowych indeksów. Pamiętam, że się kiedyś to samemu wszystko wypisywało i to jak się przedmiot nazywa, kto jest wykładowcą, ile jest punktów ECTS. Ja wiem, że ostatnio cisnąłem po filozofii. Uważam, że filozofia jest istotna, ale nie jest najistotniejsza, ale jak jakiemuś wykładowcy się, panu magistrowi, albo pani magister, się wydawało, że prowadził najważniejszy przedmiot na całym świecie, to wtedy pytaliśmy go, ile jest punktów ECTS z tego przedmiotu i on musiał z zaciśniętymi zębami powiedzieć, że 1. Siema Adacho, dawno nic nie pisałem i nie wysyłałem, ale warto przełamać ten trend. 40-minutowa przygoda w poszukiwaniu ciekawego kontentu przyniosła całkiem dobre rezultaty, które zamieszczam w linku poniżej. Niestety tym razem algorytm podrzucił mi tylko 10 sztuk, ale nie odbiera im to niczego z przeklętości niszczącej tak cenne rzeczy jak godność i punkty ECTS. Szkoda też, że w końcu nie pojawił się film z ostatniego maila, właśnie za to przepraszam, bo z tamtego maila też wziąłem resztę figurek, bo tam całkiem mocny szajs był. Jakby co, część z tych linków wciąż działa, więc może jeszcze się do czegoś nadadzą, a linki odnalezione dzisiaj dodaję poniżej. Dziękuję ci, Wiktor. Gryzia krzyczy, Gryzia gryzie, ja włączam pierwszą figurkę, w zasadzie nawet dwie figurki. I znowu jesteśmy na węgierskiej stronie, na węgierskiej stronie Vinted. Mamy Broliego z Dragon Balla Z, 11-centymetrowego i Goku z końcówki Dragon Balla Z, też 11-centymetrowego. O, chyba jeszcze tego nie było do tej pory. Kolor? A może nie wszyscy wypisują. Kolor? Przepraszam, bo włączyłem tutaj cenzurę, żeby Wiktora mail nie był wyświetlany, także stwierdziłem, że nie chce mi się tego robić w montażu, więc dodam w OBS-ie myślnik. Przepraszam, teraz dopiero widzicie tę figurkę w pełnej okazałości, chociaż w sumie nic tutaj nie straciliście, bo pod białym pasem był biały pasek. Goku, wow, on chyba jest przejęty przez jakąś demoniczną duszę z tego co widzę, albo dzieci z Węgier wydłubały mu oczy. Musztardowy kolor i niebieski. Broly jest po prostu musztardowy. Powiem wam jedną rzecz, która jest bez sensu totalnie i nie powinienem wam tego mówić, bo teraz będziecie myśleli, że jestem jeszcze głupszy niż jestem. To tyczy się Dokana, ale nie musicie lubić czy znać Dokana, żeby to zrozumieć. Co tydzień w Dokanie jest ten event. To jest event, który nazywa się Mastered Special Technique of Hope. W pierwszym momencie, kiedy ten event się pojawił, ja przeczytałem to mustard, czyli musztarda. I od tego momentu za każdym razem, jak raz w tygodniu pojawia się ten event, że można go zrobić, bo jest tutaj napisane, że on jest raz na 7 dni, to ja mam w głowie zmusztarduj to. Zmusztarduj to. I ja sobie wtedy myślę, okej, zmusztarduję to. To jest ten dzień w tygodniu, kiedy to musztarduję. Tak, wiem co sobie myślicie. Jestem totalnym idiotą, jeszcze większym niż byłem przed rozpoczęciem tego filmu, ale w sumie to nie ja, tylko Grzegorz Głupik. Haha! Idziemy dalej, okej. O, wow! To jest prawdziwy złoty Co to kurwa jest? Trunks się zmienił od ostatniego czasu, kiedy go widziałem. Nie rozmawiaj do mnie ani do mojego syna. Co to jest za gremlin? Czy to jest w ogóle jakaś postać z Dragon Balla? Co to jest za knypek? On wygląda jakby on uderzał Vegetę w udo. Vegeta ignoruje małego chłopczyka, który ma do niego pretensje i go bije Proszę pana, proszę oddać mi moje pieniądze! A Vegeta mówi, kurwa, to wiatr wieje? O co tu chodzi? Dlaczego tu jest taki... To jest w ogóle polskie. To jest w ogóle polskie! Vegeta. Duża, stara figurka PR. To jest Vegeta z PRM. A po czym to poznać? Dolny wygląda jak taki urzędnik, nie? Idziecie do jednego okienka, dostajecie kwitek, idziecie do drugiego okienka, a w tym drugim odsyłają was z powrotem do pierwszego. A w pierwszym się okazuje, że urząd jest już zamknięty i musicie przyjść jutro. Przecież to jest dosłownie reklama McDonalda. Jasny gwint. To czoło nie daje sprawiedliwości już nawet Vegecie. O, bańki mieli stawiane na plecach. Okej. Czemu oni wyglądają? Co to w ogóle jest za sracz? Nie no.
Zestaw robi robotę. Myślę, że tutaj daje mocną 9 w skali przeklętości, ale czemu tu jest napisane wcześniaki? Czy ja mam jakąś dziwną wersję tłumaczenia? Kto to sprzedaje? No nie no, Bob to ja, Bob to on. On chyba specjalnie robi takie rzeczy. Zobaczcie tutaj, jakaś grupa... Jakaś grupa Indian zbija piony, o co tu chodzi? Goście chyba bardzo dobrze bawi tutaj. Bob to ja, czyli Bob bardzo się dobrze bawi wystawiając te figurki. Burgundowy, okej. Ulubiony kolor Marci, chociaż z tego co pamiętam burgundowy wyglądał inaczej, jak ostatni raz sprawdzałem. Vegeta, duża, stara, plastikowa figurka lata 80-90, stan jak na zdjęciach. Dodatkowo druga, prawdopodobne Goten. Gotham, to miasto, co Batman tam był, tak? Wiecie co, ja się muszę zalogować. Dałbym samo serduszko za sam fakt, że mogę... wiecie co, zaloguję się. Wake up, o kurde, co jest? I put your mark of confidence like make-up. Habidi bubu shubu dake up. Nie, dobra, nie będę nic tutaj robił. Dobra, wyłączam to. O, znowu jakiś Avengersi. Ale to nie jest Buda i Gina. Buda? I Gina. O, Buda, no to Budapeszt w takim razie. A, Buda! Ale jestem dobrym detektywem. Ja naprawdę powinienem się... Ja się winałem z powołaniem. Powinienem iść na jakąś wyższą szkołę detektywistyczną imienia Sherlocka Holmesa. Bo Buda i Peszt to są dwie części Budapesztu. A on jest z Budy. Nie no, ten zestaw... Skala, no robię naprawdę tutaj wrażenie, zwłaszcza, że ten cel jest mniejszy niż Gotenks bezkoszulkowy, ale ten buł w czerwonych spodniach i obwisłych cycach, a trzeba ich kupić w zestawie? Jest tutaj coś na ten temat napisane? 4DB Dragon Ball figura. Ja bym chciał jedną na przykład kupić. Chociaż nie, no to tak jakby wiecie, rodzeństwo ze sobą rozdzielić, oni muszą być razem. Wydaje mi się, że oni są tutaj sprzedawani razem, ale dość egzotyczny zestaw bym powiedział. Chociaż nie, to wydaje mi się, że to jest Vegito. Zobaczcie, że on ma w ogóle niebieskie spodnie, teraz dopiero zauważyłem. Czyli to jest bezkoszulkowy Vegito, to jest Buu z czerwonymi spodniami z jakiegoś powodu, Cell, taki mini Cell, to jest Cell z Dragon Ball Daima, perfekcyjny, i Gotenks też bezkoszulkowy. Idziemy dalej. Znowu mamy Broly'ego z Dragon Balla Z. Podoba mi się to, w jaki sposób te figurki są złożone. Dosłownie tą figurką bylibyście w stanie rozłupać płytę chodnikową. Co on taki spalony? Czy to jest po polsku? Powiedzcie, że mi to jest Jest po polsku, może do niego napiszę. Vegeta chyba się spalił na słońcu. Albo się w ogóle spalił. Jestem ciekaw, czy ten gość poznał te figurki. Stan oceniam jako przeciętny. Są lekkie ślady użytkowe. Widać tutaj, że to jest Vegeta i Broly, tylko że są po prostu katastrofalnie zrobieni. Broly wygląda trochę jak jakiś słonecznik. Idziemy dalej. O! Hej, ja widziałem... Ostatni odcinek Przeklętych Figurek to był Baby, tylko że Baby już zbabyowany, a tutaj jest dopiero pierwszy Baby Vegeta. Całkiem duży. 15 cm? O 4 cm większe niż poprzednie. A to chyba ten sam gość wrzuca. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. Trzeba sobie z tym poradzić. W życiu trzeba sobie radzić z wieloma rzeczami. To wymaga czyszczenia, jest zużyte. Od lat 90. to figura retro. Oczywiście, że od lat 90. chyba, że tutaj jakiś podróżnik w czasie zbudował Baby'ego z GT wcześniej niż zanim powstało GT. To taki trochę Kulfon w Ultra Instynkcie, no ale ja tam się nie będę kłócił z kolegą z Węgier. On kosztuje 3 ty... Aha, bo tutaj jest cena węgierska, okej. On wpisał w ogóle w nazwę cenę. Ej, chwila, co to jest za gość? Co to jest za profilowe? To jest jakaś pani? Czy to... Kawaii. Powiem wam, nie sądziłem, że Węgry... Majin Vegeta w bazowej formie? O, czegoś takiego nie mieliśmy. Te zagięcia na butach wyglądają rewelacyjnie. Ręce takie trochę jakby się mu niedobrze zrosły po tym, jak go 18 kopnęła 7 lat wcześniej. Ale to M? Z którego roku to jest figurka w takim razie, że to M się tak dobrze trzyma? Tutaj widzę, że są czeskie korony. Czuć w powietrzu delikatnie przeklętą atmosferę wokół tej figurki. Bywało gorzej, ja tak powiem. O, tutaj mamy kolejny zestaw. I to też z różnych serii, z tego co widzę. Zobaczcie, jaki ten Vegeta jest. Muszę to powiększyć. Dobrej jakości chyba zdjęcie, nie? Czy tak mi się wydaje? Ten Vegeta tutaj tak się rozpłynął trochę. Mam wrażenie, że mu się tak ręce trochę rozpłynęły. Chyba, że on tak trzyma ręce swoje. Goku wygląda i ma minę jak demon paraliżu sennego. Pan w ogóle ma brązową chustę, nie wiem gdzie ona ją trzymała. Herkules jak Herkules. Gohan tutaj... On, wiecie jak wygląda, jakby przygotowywał się do Mafuby troszeczkę, nie? Piccolo... Piccolo z jakimiś
zębami, kurde, Piccolo jakby był w reklamie Colgate dosłownie. No i tutaj mamy dwóch Veget. Vegeta strzelający i Vegeta rozpłynięty. To nie są figurki z 89, kolego, bo w tym roku to nawet jeszcze pan nie było na świecie. Bird Studio, Shueisha, Toei Animation. No oczywiście, że licencjonowane. Nie wiem. Powiem wam, że dla mnie to jest zdumiewające, że te figurki mają na stopach nazwę, w sensie te skróty, prawda, od podmiotów, które dzierżą prawa do Dragon Balla, ale to nie mogą być oryginalne figurki. W jaki sposób to miałyby być oryginalne figurki? Nie mam pojęcia. Ej, ten wygląda dobrze. Akceptuję niezbędne. Ten wygląda dobrze. Jakie tu zdjęcie w ogóle jest. Podobnie wygląda do tego Majina, no nie? Jeszcze jakieś tutaj zęby, kurde? No nie, no, pomalowany jest elegancko. Nie czepiam się. Inaczej. To nie jest Vegeta, za którego bym zapłacił. Na pewno nie 40 zł. To Marlena. To Marlena go wrzuca. To nie było po nim... Wertrung? Ja pierdolę, ja myślałem, że to jest nazwa firmy. Wetrung? Ja do niej piszę. Sprzedam figurkę Wetronga. Brak możliwości odbioru osobistego, tylko wysyłka. Kto to jest Wetrong? Marlena, kim jest Wetrung? Wetrung czy Wetrong? Ona to napisała Wetrung czy Wetrong? Dzień dobry. Przepraszam, ale mam zbyt dobrego trolla, żeby przepuścić tę okazję. Niech będzie, że troszeczkę tutaj zmyślę, ale... Dzień dobry. Chciałbym dopytać o tę figurkę, jeśli można. Czy ta postać na pewno przedstawia Wetrunga? Mój syn mówi, że nie zna takiej postaci w Dragon Ball Z, a chciałbym uniknąć rozczarowania. Dziękuję z góry za odpowiedź. Marlena, przepraszam. To jest tylko... friendly banter, ok? Mam nadzieję, że Marlena jest online i że jeszcze mnie odpisze tutaj w trakcie tego odcinka, a ja w tym czasie idę dalej. No co to jest? Może Kinga? O, Kinga? Gohan? Kinga się zna na Dragon Ballu. Mamy tutaj Gohana. Zobaczcie w ogóle, co tu jest napisane. Wiek 6-8. Gohan w Cellsadze to miał już chyba 9 lat, nie? Lekkie używanko już jest tutaj widać na włoskach tego Gohana, nie? Jakiś taki nudny, nieruchomy. W ogóle brody nie ma. Nie podoba mi się ten Goten. O! Podobna... Czemu oni wszyscy robią te same... To cała Kinga! Czemu wszystkie figurki Kingi robią jakiś tutaj taniec deszczu w pół przykucu? Co? Figurka Cell. Dragon Ball Vintage lata Cell. Ty, ja muszę do niej napisać i powiedzieć, że Cell był zielony. Dzień dobry. Przepraszam, ale ja kocham to robić. Dzień dobry, szukam figurki Cella z Dragon Ball Z jako prezent. Z tego co wiem, Cell z serialu miał zielony kolor. Czy pani figurka przedstawia jakąś jego inną wersję? Ajajajajaj. No dobra, Kinga. Zobaczymy w takim razie, co mi pani Kinga odpowie. A ja w tym czasie idę dalej. Ty. Gdyby to było 10 razy tańsze, to może bym sobie tego Gogetę kupił. Nie mam Gogety z tego. Wiele niebieskich Goget, ale żadnego złotego nie mam. A tutaj jeszcze jest aureola, chociaż to... Chłopie, to... Ona myśli, że to jest kurwa breloczek. Ona go ciągnie za te aureole. Nie ciągnij go, to jest element figurki. Ona myśli, że to jest breloczek do jasnej cholery. Widzicie, ta kobieta? O, ktoś odpisał do mnie. Odpisała do mnie Marlena. Dzień dobry, ja się nie znam. Tak mi podpowiedział syn 17-letni oraz mąż. Jak nie jest pan pewny, to lepiej nie kupować. Później bez sensu robienie zwrotu, jak nie podpasuje. Pozdrawiam. Wiecie co? Pomogę jej, żeby nie było. Jaki tutaj jest Vegeta? Taki SSJ. Żeby nie było tak, że ja tylko troluję, postaram się pomóc tutaj. Wrzuciłem jakieś zdjęcie Vegety, które znalazłem z Majin Buu Sagi. Dziękuję za szybką odpowiedź. W międzyczasie udało mi się znaleźć podobną postać podpisaną jako Vegeta. To chyba jej figurkę ma pani. Pozdrawiam. Takiego Vegetę jej wrzuciłem tutaj znalezionego w internecie. Okej, pani Kinga jeszcze mi tutaj nie odpisała, ale ja do niej muszę napisać. Figurka z bajki. Dzień dobry. Tutaj już nie będę trollował, tylko dam znać. Dzień dobry. Część, za którą pani trzyma figurkę na zdjęciu, to aureola, a nie wieszak. Lepiej uważać, żeby się nie odkształciło, bo potem ktoś będzie miał pretensje. Pozdrawiam. Pani 8 tutaj dostaje ode mnie wiadomość. No bo nie, no ona... Pani, ja wiem, że jak ktoś nie ogląda, to nie wie, ale mnie to bawi, że ona myśli, że to wieszak. I trzymaj go za tego... Trzyma tego Gogetę za te aureole. Ojeju. Biedny Gogeta. Może jak oderwie te aureole... to Gogeta wróci do żywych. Co to kurde jest? Figurka z serii Dragon Ball. Nowa, idealna dla kolekcjonerów i fanów anime. Przedmiot w dobrym stanie, doskonały detal wykonania. Dodatek, który nie może zabraknąć w twojej kolekcji. To jest po polsku? Bartek, brakuje mi życia w tej figurce. Tamte były z jajem. Kurde bele, jakie sele. Okej. Vegito.
z 89 roku. No i ja aż tutaj... Komu? Pani Agnieszce. Sprzedam widoczną na zdjęciu figurkę Dragon Ball z 89 roku w zachowanym dobrym stanie. Polecam. Dzień dobry. Czy ja pisałem już do Agnieszki? Nie, tu pisałem do Marleny, tu pisałem do Kingi. Marcia wyjechała z domu, ja już do 4 kobiet pisałem, jak jej nie mam. To jest niesamowite, nie? Marci dosłownie nie ma przez godzinę w domu, a ja już piszę do Marleny, Kingi, Agnieszki i do 8. Ktoś do mnie odpisał, ale najpierw tutaj dam informację pani Agnieszce. Kciuka mi wysłała. Zobaczymy, czy zmieni. Pod koniec odcinka odświeżę to i zobaczymy, czy zmieni. A ja idę dalej. W takim razie. To ten sam Gohan, co przed chwilą był. U pani Agnieszki. Tylko, że teraz u kogoś innego. On migruje? Nie chcę na to patrzeć już drugi raz. Idziemy dalej. Czy ja to jeszcze raz drugi włączyłem? Czy co to jest? Vegeta z PRL-u? Z urzędnikiem? Może 2 razy włączyłem to. Wow! Dragon Ball Super! Ja myślałem, że taki szajs powstawał naprawdę z 40 lat temu, a oni to zrobili dosłownie. Ta figurka ma mniej niż 10 lat, dacie wiarę? Ten gość też, bo to jest android z Dragon Balla Super! A tu jest jakiś Green Goblin. A nie, czekaj, to jest... Ja mam tę figurkę, wiecie? Wiecie co? Teraz tak wpadłem na pomysł. Max Player, nie wiem czy oglądasz ten film, Max, czy nie, ale jakiś czas temu Max w paczce wysłał mi 2 figurki. Nieodpakowane jeszcze. I teraz myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby wrzucić je jako fanty na licytację pomaganie za jechanie w tym roku. Patrzcie tam. Max kiedyś mi coś takiego wysłał. To jest dosłownie ta sama figurka. Wiadomo, opakowanie jest już stare, ale tutaj można normalnie go wypróbować. Tak, to jest Piccolo. Fast Punching Action. A druga figurka, którą mam, nikt inny jak Yamcha. Yamcha z Dragon Ball Evolution. To są chyba najbardziej przeklęte figurki, jakie mam. Też można go tutaj... A on kopie. Yamcha kopie. Nawet ma tak nogę zrobioną, żeby się wydawało, że ma wiele nóg. Jak uważacie, że to dobry pomysł z tą licytacją na pomaganie, to... Możecie dać znać, co to w ogóle jest. Goku Black. Nie wierzę, że ta figurka ma mniej niż 10 lat. Mam do zaoferowania figurka Goku Black Dragon Ball Super, pochodzi z serii Dragon Star. Figurka ma ruchome ręce. O Piccolo nawet nie wspomniał słowem. Pewnie sam nie wie skąd to jest. Tutaj widzę, że Polaka... O, wow. Chwila, moment. To też jest jakiś Węgier. Już widzę Elado Eszkepeszkę. Szkeszkę. Radis normalnie w formie dioramy. Tutaj jakiś łysy up. No nie, no to... Co to w ogóle jest za postać? Ma kamizelkę, ma strój jak up, ale jest łysy, no i... Nie jest... Czarny. Co to jest za postać? No, gość wygląda jak up, ale tutaj dużo rzeczy nie pasuje. Ten Vegeta mi się podoba, kurde, tego bym przygarnął. Co to za gówno? To jest Scouter? Na grupie facebookowej, na Zakola Hadacha jest widz, który robi lepsze figurki z modeliny. Wiecie co? Ten Goku przechodzi do klasyki, gatunku. Mieliśmy kiedyś mandarynkowego Goku, ale to jest Goku, który wykonuje to sławne Kahameme. Wy to widzicie, co on robi? To jest to słynne Kahameme. Naprawdę ten odcinek jest dobry, bo ja nie wiem, co wrzucić na miniaturkę, bo mieliśmy już tyle tutaj rzeczy. Dziękuję Wiktor, że mi to pokazałeś. Ojejku. I ostatni dzisiaj, chociaż jeszcze zaraz zobaczę. Wiecie co? Teraz to odświeżę. No nie zmieniła, kurwa, nie zmieniła. Nie zmieniła, Wetrung dalej napisała. A tutaj Wetrong. Wetrong i Wetrung. Ci też nie odpisali. Okej. I tutaj mamy ekipę na sam koniec. Nie wyglądasz tak źle. W sensie, może dlatego, że się trochę... Nie wiem na czym tego Goku znam. Kojarzę, już mieliśmy kiedyś tego Goku, tylko że w innej wersji. Szkoda, że zdjęć więcej nie zrobił, ale muszę przyznać, że artystycznie zrobione zdjęcie. Zobaczcie, jak fokus zgubiony. To wygląda trochę jak intro z Dragon Balla Z, nie? Jak na samym końcu postacie się pojawiają i nam wszystkie stoją przed ekranem. Tylko, że tutaj trochę to... Broly z Dragon Balla Z, Goku SSC4, w ogóle jest 2 Goku. A tam... Akurat do mnie Michał pisze. Michał lubi tę serię, także... Dziękuję wam za oglądanie. Wiktorowi za to, że wysłał mi te abominacje. Jeśli mam być szczery, mam jeszcze jeden mail od Artura, który też mi wysłał ponad 30 linków. Szczerze, nie wiem, czy one są jeszcze aktywne, bo też to jest mail, który przyszedł do mnie już dawno temu. Jak domyślacie się, teraz trochę więcej filmów nagrywam na zapas, bo widz Goki Junior to napisał. Pamiętam, bo to dosłownie było 2 godziny temu, czy godzinę temu. Wyrzuciłem 4 filmy jednego dnia. Jeden widz właśnie Goki Junior napisał: o, dużo filmów.
przygotowujesz się do wyjazdu i robisz filmy na zapas? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Wybaczcie mi, jeśli uważacie, że nie powinienem pisać do tych ludzi. Piszę z czystymi zamiarami. Nie mam nikomu zamiaru robić krzywdy. Miłego dnia wam życzę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.